3 razy uwalało mi recenzję. Deszcz mi na pewno nie uwali, tym bardziej, że deszczyk jest spoko. Wreszcie nie ma upału. Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. Wiem, że dawno nie było ostrego. Co wy myślicie, że ja nie tęsknię? Ale ten cholerny upał nam upierdzielał połowę rzeczy. Ostatnio ktoś napisał komentarz pod filmem, że mało biwakowania, a więcej podróżowania. Ale my wszyscy jesteśmy, wiecie, zimnolubni, nie? Jak jest taki upał, to po prostu nam upierdziela sprawę. Ale na szczęście dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy jest pogoda zwiastująca nadchodzący sezon biwakowy, bushcraftowy i brzuszkraftowy. Pada po ludzku, jest temperatura też po ludzku, chociaż w perspektywie wczorajszych ponad 30 wydaje się, że jest trochę chłodno. Tak czy inaczej, tęskniliście za ostrym, ja również. Szanowni Państwo, Templar od Sławka Jędrzejczyka, który jest u mnie już parę miesięcy, widywaliście go na filmach, pytaliście o niego, więc pogadamy sobie o Templariuszu. Na pewno Szeptuna recenzowałem. Sławek mi kiedyś wysłał, pożyczył mi do recki i do testów, ale to było, nie wiem, z 4 lata temu, 5 lat temu. Teraz już sobie pogadamy o Sławku, o jego twórczości i o jego wyrobach, tak jak powinno być według obecnych standardów, czyli po pierwsze będziemy gadać o nożu, ale zanim będziemy gadać o nożu, pogadamy sobie o Sławku jako o twórcy, bo myślę, że to jest dobry standard, że oprócz tego, że sobie gadamy o ostrym, to pogadamy też trochę o twórcy, o jego historii, o tym jak zaczął, dlaczego zaczął. Odpalę sobie telefon i pogadamy najpierw o samym Sławku, czyli ankieta wypełniona przez twórcę stojącego za SJ Nice. Sławek chyba ostatnio w ogóle otworzył też swój sklep, natomiast wszystkie linki, które mi Sławek podał, tak jak zawsze, zresztą znajdziecie w opisie, czyli pewnie Facebook, Instagram, jeżeli jest sklep nożoroba, to sklep, link do sklepu. Oczywiście zachęcam, nie? Do okazania trochę miłości, czyli polajkowania chociażby fanpage'a, czy jak to się mówi, zafollowowania konta na Instagramie. No to się przydaje, nie? Też trafia się do szerszej ilości ludzi, tym bardziej, jeżeli chce się z tego żyć. Od jak dawna produkujesz noże? Około 10 lat temu zrobiłem pierwszy nóż, a zawodowo około 4 lat. Pokrótce od czego się zaczęło, kto miał na to wpływ, dlaczego zacząłeś to robić. Nazywam się Sławomir Jędrzejczyk, pochodzę z małej miejscowości na Podkarpaciu. Noże od zawsze mnie interesowały, już jako dziecko miałem kolekcję scyzoryków, z czasem było tego coraz więcej, aż w 2014 roku wpadłem na pomysł zrobienia noża. Wiadomo, na początku zdarzają się porażki, za pierwszym razem źle przeprowadziłem obróbkę cieplną i nóż pękł. Nie poddałem się, zasięgnąłem więcej teorii, następna próba przyniosła lepszy skutek. Z czasem robiłem następne, rozwijałem warsztat, zdobywałem wiedzę, aż po dziś dzień, gdzie zajmuję się nożami zawodowo. Mam obsesję, by robić wszystko samemu, od wycinania stali, poszlifowanie, hartowanie, nakładanie powłok, grawerowanie czy robienie pochewek, dzięki czemu mogę dopilnować każdego szczegółu. Mimo że stało się to pracą, jest to nadal moja pasja, w którą wkładam całe serce. Każdy nowy projekt daje tyle samo frajdy, co pierwsza sztuka 10 lat temu. Przepraszam, że może dukam nieco, ale muszę sobie przesuwać, wiecie, ekran. Fokus. Czy produkcja noży to Twoje główne zajęcie, czy praca dodatkowa? Jest to główne zajęcie. Tak, Sławek jest zawodowym wytwórcą noży. Jeśli chcesz, możesz podać swój wiek. 24 lata. Ile? Dlaczego my jesteśmy po imieniu w ogóle, młody człowieku? Czy jeździsz na zloty lub gdzie można Cię spotkać? Tak, na Knives.pl jestem co roku. Ulubiony model własnego noża i dlaczego? Odpowiedź brzmi: ciężko wybrać ulubiony, wręcz bałbym się, że reszta się obrazi. Jeżeli się zastanawiacie, czy niektórzy, bo nie wszyscy, nie oszukujmy się, ale jeżeli się zastanawiacie, czy rzemieślnicy czasami mają osobisty stosunek do tego, co robią, to noże się nie obrażają, nie? Jakby co, można mieć kilka. To jakby zapytać mamy, które dziecko kocha najbardziej. Jedynie mogę powiedzieć, że przez długi czas moim prywatnym fixtem był Szeptun z Elmaxu, a teraz zostawiłem sobie jednego Templara właśnie. Czyli ten. Nie pamiętam dokładnie, bo to wiecie, przemieliło się trochę tych noży wszystkich przez kanał EDC, ale wydaje mi się, że był taki właśnie w takim stonewashu, takim blackwashu właściwie i był śliczny, chyba miał czerwone dodatki z tego, co mi się wydaje. Nie pamiętam, no mógłbym sprawdzić, ale no, tu nie mam zasięgu też zresztą, nie? Bo jesteśmy w Puszczy Bydgoskiej, szanowni państwo, właściwie praktycznie na środku. Twój święty gral wszystkich noży, bo pytam też o niekoniecznie własne, czy produkowane przez siebie noże, ale w ogóle. Też nie zawsze, ale zazwyczaj rzemieślnicy się interesują tą branżą i też są lekko tacy, że tak powiem, no wiecie, nie? Zaangażowani, co może się wydawać dziwne dla ludzi spoza branży. To jest szczyt mojej dyplomacji, już bardziej nie umiem. Ale mogę tak mówić, bo jestem jednym z tych ludzi, którzy też są jakby
zaangażowani. Święty gral wszystkich noży, marzenie, którego sam chciałbyś używać, masz i używasz. Mimo że sam robię noże, to często kupuję noże innych producentów. Takim najbardziej wyczekiwanym zakupem ostatniego czasu był WE Knife Shodan. Jeśli są jeszcze jakieś ważne, nietypowe informacje, osiągnięcia, które warto byłoby zaznaczyć w recenzji, nie krępuj się, wal śmiało. Zajmuję się też hartowaniem usługowym noży, produkuję przyrządy do robienia noży i świadczę różne usługi obróbki stali w temacie noży, drobnych elementów. Tak, bo to jest ważna rzecz. Na pewno jeżeli oglądacie moje recki i na pewno jeżeli się interesujecie branżą, to nieraz pewnie obiło Wam się o uszy, że ktoś tam na przykład produkuje noże, natomiast hartuje je Sławek właśnie, ponieważ świadczy też usługi dla innych nożorobów. Jest znany w temacie hartowania, robi to uczciwie, robi to skutecznie i no nie widziałem, żeby się ktoś skarżył. Ja też używałem wielu noży, które były na przykład innych producentów, ale były hartowane przez Sławka i nie przypominam sobie, żeby z jakimś był jakiś problem, jeżeli chodzi o właśnie o obróbkę cieplną, więc gość wie, co robi po prostu. To też często mówię przy okazji recek, że żadna to hańba moim zdaniem, jeżeli ktoś nie ma na przykład albo wiedzy w zakresie obróbki cieplnej, bo nie jest to, wiecie, taki hop-siup trochę, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, albo na przykład nie ma możliwości technicznych, bo potrzebny jest piec i tak dalej, to żadna to hańba wysłać komuś, kto ma możliwości techniczne i do tego ma wiedzę niezbędną do tego, żeby coś, co robicie, czy coś, co robi jakiś rzemieślnik, było dobrze zahartowane. No wiadomo, wygląd, kształt, pochwa, ergonomia, to wszystko jest bardzo istotne, ale obróbka cieplna prawidłowa to jest jednym z takich elementów, która może uwalić najlepszy projekt albo sprawić, że projekt taki sobie będzie na przykład niezniszczalny. Wiem, że też właśnie Sławek chyba produkuje jigi, czyli te takie uchwyciki ułatwiające kładzenie prostych szlifów i tak dalej, bo też gdzieś mi się tam to, chyba nawet u niego na właśnie fanpage'u się co jakiś czas przewija, pojawiają się oferty, nie? Takie może ułatwiacze, nie? Pracy. Szczególnie jak ktoś robi dużo i też już chyba czas najwyższy skończyć z tym mitem, że wiecie, są tacy ludzie, którzy robią na przykład 2-3 noże w miesiącu, je cyzelują i tak dalej, ale większość ludzi, tym bardziej ci, którzy chcą z tego żyć, no stawia na już mniej może takie faktycznie customy, czy faktycznie pojedyncze sztuki, a raczej leci w małe serie, bo no, lepszy chleb jest z tego po prostu, tak mi się wydaje. Znaczy to chyba też nie trzeba być geniuszem jakimś ekonomii, żeby się domyślić, że tak właśnie jest. Geneza nazwy działalności, skąd skrót? No wiadomo, SJ Knife, Sławek Jędrzejczyk, czyli od imienia i nazwiska. Najlepsze wspomnienie związane z działalnością. Miło wspominam pierwsze wyjazdy na wystawy. Mając 16-17 lat jechałem z walizką pełną noży, najpierw autobusem do Rzeszowa, potem z innymi znajomymi do Warszawy albo do Gliwic. Teraz wspominam to z uśmiechem, ale kiedyś wiek był bardzo dużym utrudnieniem. Z góry praktycznie nikt mnie nie traktował poważnie. Życie, nie? Się przyjeżdża do Starych Niedźwiedzi, jeśli ma 16 lat, to pewnie no, każdy będzie patrzył i nie jest się miłośnikiem, tudzież potencjalnym klientem, a jest się aspirującym twórcą, no to pewnie łatwo nie jest. Domyślam się, że łatwo nie było. Myślę, że tutaj to jest delikatnie napisane. Najgorsze wspomnienie związane z działalnością? Z działalnością. No tutaj już do tego słowa, myślę, nie trzeba nic dodawać. Kto prowadzi działalność w tym kraju, to wie, jak szybko ubywa włosów na głowie. Albo zmieniają kolor. Tak się zdarza. Tyle, co mam dla Was, jeżeli chodzi o ankietę i odnośnie wiadomości na temat Sławka. Teraz zobaczmy, co Sławek napisał odnośnie samego narzędzia. Nazwa noża. Powiedziałem Wam już, że nazywa się Templar. Zawsze pytam, czy jest jakaś geneza. Templar to kolejna próba stworzenia noża idealnego. Są projekty, których czasem nawet nie skończę. Na pewnym etapie jednak stwierdzam, że nie mają sensu, a są takie, nad którymi siedzę późnymi godzinami, żeby je skończyć jak najszybciej i móc wypróbować. Właśnie takim projektem jest Templar, z którego powstała na życzenie klienta wersja XL. Również okazała się strzałem w dziesiątkę. Została wprowadzona do stałej oferty i zbiera świetne opinie. Sama nazwa zaczerpnięta jest po prostu od zakonu templariuszy odkrywców. Jak Sławek mi go wysłał do testów, to chyba jeszcze, albo mi nie powiedział skubaniec, ale nie było mowy o wersji XL, natomiast tuż po tym, jak on do mnie dotarł, to wyskoczyła mi właśnie wersja XL. Jest taka sama, tylko oczywiście większa, jak się pewnie domyślacie. Jeszcze zanim przejdziemy do obgadywania noża i do parametrów technicznych i do moich odczuć związanych z pracą tym nożem, to powiem Wam odnośnie ceny, bo też o to zawsze pytam. Pytam o całkowitą cenę narzędzia i o przybliżony okres oczekiwania. Cena za ten nóż w pochwie, tak jak go widzicie, czyli w pochwie z Kydeksu, z miękką pętlą z taśmy, to 700 zł brutto. Staram się mieć kilka sztuk na stanie, ewentualnie uzupełnienie to około miesiąca, dwóch, zależnie od dostępności materiału. Jak się u Ciebie zamawia, mam sklep internetowy https sj-knife.pl. To też link do sklepu na pewno znajdziecie w opisie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to sobie można się przeklikać. A teraz zmieńmy perspektywę, żebyście nie musieli być narażeni non-stop na moją szczerą i oddaną twarz. Młodą oczywiście, ale dyskretnie. I pogadajmy o samym nożu. Tak wygląda, proszę Państwa, w całej okazałości. Dane techniczne, proszę uprzejmie. Długość całkowita 23 cm. Długość samej głowni 11 cm.
grubość głowni, przy grzbiecie wiadomo, no bo jest szlif, jak widzicie, saber grind, niepełny płaski, widać proporcje. Saber grind byłby do połowy, ten jest ciut wyższy niż do połowy. W każdym razie przy grzbiecie 3,6, wystarczająco aż nadto, tym bardziej, że ta blacha nie należy do miękkich ani do delikatnych. Waga razem z pochwą to 250 gramów. Stal, powiedziałem Wam, że to Elmax, proszę bardzo. Dowód empiryczny jest po drugiej stronie. Twardość tej stali mierzona przez Sławka twardościomierzem Rockwella, nie pilnikami, nie na oko, to 61. Jeżeli chodzi o wykończenie, to tak jak widzicie zresztą na szlifie, jest satyna pionowa, pewnie maszynowa. To wygląda jakby było piaskowane, natomiast całość Sławek, cały blank napisał mi też, że po prostu wrzuca do kamyków, nie? Jest stonewashowany. Jeżeli chodzi o rękojeść, mikarta. Jutowa mikarta, kiedyś kojarzona, chyba kiedyś to w ogóle kojarzona z Klimem, później kojarzona, jak Klim przestał robić noże, to troszkę kojarzona może z Wołodią, z LKW Knives. No ale nie jest to materiał niedostępny, nie? Można go normalnie kupić i coraz więcej twórców robi rękojeści z mikarty jutowej, bo jest po prostu ładna i jest taka dosyć uniwersalna, nie? Tym bardziej, że jeżeli chodzi o materiały sztuczne, nie drewno, nie stabilizowane drewno, to akurat ta mikarta jutowa jest jednym z takich, to oczywiście kwestia gustu i jakiejś takiej percepcji, nie? Estetycznej. Ona mi się wydaje z takim materiałem uniwersalnym, czyli pasuje i do właśnie pochew kydeksowych, i do pochew skórzanych, nie? Bo nie wszystkie sztuczne materiały pasują do skóry. Tak mi się czasami wydaje, szczególnie jeżeli mają fikuśne kolory, nie? Albo jakieś miksy kolorów, a ta mikarta jutowa, ona mimo, że jest w sumie materiałem sztucznym, no bo jest laminat z żywicy i z juty, ale sprawia wrażenie takiej, ma jakiś tam faktor naturalności, nie? Może tak się umówmy, o. Sprawia wrażenie gładkie, ale nie jest zupełnie gładka, jest delikatnie chropowata. Słowik mi napisał, że ją szkiełkuje. Te frezy pewnie mogą być traktowane jako element takiej estetyki, ufikuśnienia rękojeści, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że no, trochę może poprawiają niektóre chwyty, ale trzecia rzecz, którą też zauważyłem, wydaje mi się, mogę nie mieć racji, ale wydaje mi się, że to podfrezowanie, zaraz Wam pokażę, wydaje mi się, że to podfrezowanie w momencie, kiedy się wkłada nóż do pochwy, to może mieć też znaczenie takie, że ten nóż trochę mniej grzechocze, trochę mniej lata. O, tu właściwie ja nie sądzę, że... O, gdzieś tam tu słychać, że rusza się ostrze, nie? Poza tym to on siedzi jak głupi, nie? W tej pochwie. I dobrze, bo kydeks po to jest. Kydeksowe pochwy są między innymi po to, żeby móc je montować w różny sposób, na przykład do góry nogami. No a nie ma nic gorszego niż jak jest pochwa kydeksowa, z której nóż wypada, nie? To już nie tylko kwestia ergonomii takiej, wiecie, zwykłej, czy może błędu w produkcji, natomiast może się skończyć źle, no. Bo jak nóż wypadnie z pochwy, to wtedy jak spadnie dupką w dół, to pół biedy. Jak spadnie ostrym w dół, to zależy na co spadnie. Nie zdarzyło mi się to nigdy, gdyby ktoś pytał, na szczęście. Znaczy ja nie mam tendencji też do noszenia noża na przykład na szelce plecaka, nie? To, że gdzieś tam czasami może jakiegoś neka małego czy coś, ale takich pełnoprawnych, pełnowymiarowych noży nie noszę na szelce, zazwyczaj noszę po prostu przy pasie, nie? Albo przy plecaku czasami, jak jest mi wygodnie, albo czasami przy czeście, ale o montażu na czeście to sobie pogadamy przy okazji innego filmu, który też mam zamiar zrobić niebawem. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o suche fakty i suche dane techniczne. To teraz sobie pogadamy o faktycznym używaniu tego noża. Pogadajmy o stali, bo Elmax, wiadomo, stal nierdzewna, proszkowa, jedna z nowocześniejszych stali, głównie używana do produkcji noży, kiedyś używana namiętnie, właściwie chyba w większości modeli chociażby Zero Tolerance'a, z tych takich znanych marek. Zero Tolerance później się przesiadł chyba główną, teraz ich to jest 20CV. Przez chwilę Elmax miał jakiś taki zły PR, że ona nie jest taka dobra, bo przy hartowaniu to się węgliki robią duże. To już tak wiecie, chemiczny dla bzików, nie? W każdym razie ja używałem kupę lat, używałem Zero Tolerance'a 0566 z Elmaxa i lubiłem tą stal, ona się dosyć ciężko ostrzyła. Ten Templar też jest z Elmaxa i też mi się go świetnie używa, nie? On jest twardy, nie kruszy się krawędź noca, ostrzy się, jak jest twardy, to się ostrzy średnio, wiadomo, nie? Nie naostrzycie go na byle czym, znaczy naostrzycie może, ale to potrwa. No więc najlepiej wiadomo, diamenty, nie? Diamenty, najlepiej nie zapieprzyć tego ostrza tak, żeby już było totalnie tępe, bo wtedy no, trzeba sobie zrobić kawkę w dużym wiaderku, no i się pobawić. Nie zgadzam się z tym, co się pisze na przykład na zagranicznych forach, czy pisało się właściwie, bo chyba to też minęło trochę ten taki zły PR Elmaxa, nie? Trochę to szło chyba też w tą stronę, bo Elmaxa robi Boller, czyli niemiecka firma.
niemiecka huta. I wydaje mi się, że też amerykańskie firmy, jak na przykład Zero Tolerance, one trochę szły w trochę szły w to, żeby mieć dostawcę stali na rynku, wiecie, swoim od siebie. Bo teraz chyba robią tak, 20 CV, czasami robią z M390. Widziałem, że niektórzy nawet gdzieś tam na zagranicznych forach próbowali porównywać na przykład LMAXa z M390. Moim zdaniem nie ma co porównywać, bo to są inne stale, inne chyba też ligi, jeżeli chodzi o metalurgię tych stali proszkowych. No M390 chyba jest klasę wyżej, nie? Ale LMAX, na pewno nie można powiedzieć o LMAXie, że jest kiepską stalą, czy że jest klasa średnia, czy coś, bo to jest naprawdę przyzwoita stal i tutaj jeszcze po obróbce Sławka to naprawdę robi robotę. W stanie fabrycznym od Sławka przyjeżdża ostry jak naprawdę brzytwa, nie? To jest miecz świetlny, tylko że jest świetny, ale jest nieświetlny, bo jest z blachy, nie? A nie ze światła. Jeżeli się go używa zgodnie z przeznaczeniem, czyli do prac obozowych, mięso, drewno, takie wiecie, standardowe czynności, bo on robił z nami kupę roboty, przerobił i w żarciu, i kupę roboty przerobił w drewnie i się sprawdzał. I jego chyba podostrzałem 2 razy tylko, ale to też dlatego, że go tyrałem niepotrzebnie, żeby go sprawdzić, nie? Ale gdybym go używał normalnie, to pewnie, nie wiem, z pół roku, zanim trzeba by było go podostrzyć. No jest ta blacha twarda, jest fajna, jest nierdzewna. Zauważyłem 2 razy, że tu, gdzie jest grawerka, bo Sławek graweruje sam, czekajcie, pokażę wam to. Tu, gdzie jest grawerka logo, dookoła się zrobiło rudę. Pewnie przy grawerowaniu coś się zadziewa, nie? I ona się bo dokładnie dookoła zrobiła się ruda obwódka. Ale to schodzi gąbką do naczyń, nie? Nie trzeba tego szorować albo przepolerowywać jakimiś tam specjalnymi cudami. Sam nóż jest mocno uniwersalny, bo długość jest uniwersalna. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś, co będzie półmaczetą i będzie chciał batonować nie wiadomo jakie pięki, no to te 11 cm może mu nie styknąć. Ale do takiej roboty normalnej, czy nawet jak ktoś może i chce i lubi nosić fixa na co dzień, czyli nóż z głownią stałą, nieskładany, przy pasku, to on jest dyskretny, nie ma jakiegoś specjalnego fear faktora, czyli nie straszy ludzi, bo jedyne co, to może zaklikiwanie w pochwie, bo zaklikiwanie w pochwie jest agresywne, nie? Ale to jest pewne. I naprawdę raz, że jedyne co to gdzieś tam przy czubku grzechocze. Czekajcie, może go inaczej złapać. No tak, sam gdzieś tutaj lata przy sztychu w pochwie, a tak poza tym nie ma szans, mimo że, jak zauważycie, to mocowania bo mocowania pochwy jest dodatkowy kydeks z języczkiem odsunięty, żeby nie przeszkadzał, bo to też czasami jest wkurzające, jak idzie niby prosto tutaj ten montaż od pętli i pętla jest z bardzo grubej, sztywnej taśmy, ale jest sztywna, więc się trochę naddaje, nie? A przez to, że jest krótki, nie ma jakiejś super ciężkiej rękojeści, tego też specjalnie nie przegina, więc przy pasku nosi się go wygodnie, chociaż jest montowany dosyć wysoko, nie? Więc jeżeli ktoś ma boczki albo z pasem biodrowym, no to trochę przeszkadza ten montaż. Wtedy, ja też dlatego lubię danglery, nie? Nie dlatego, że jestem gruby i mam oponę, przecież, tylko dlatego, że bardzo często chodzę, wiecie, z pasem biodrowym wyekwipowany zawodowo, więc po prostu ten nóż musi u mnie wisieć niżej, nie? Żeby nie kolidował z pasem biodrowym. Pochwa jest fajna. Nie lubię tej pochwy za jedną rzecz, nie? Nie lubię tej pochwy nie dlatego, że coś jest z nią nie tak, tylko żyję z tego, że robię rzeczy ze skóry, między innymi pochwy do noży, nie? Ale pewnie trochę przez kolor, że ona jest brązowa, pewnie trochę, że też całość do siebie mocno pasuje, to po prostu zaczyna mi się wydawać, może ten kydeks nie jest wcale taki obleśny. Zazwyczaj jest, nie? Ten czarny, taki zwykły kydeks jest obleśny, ale na przykład są takie noże, jak na przykład między innymi ten, że tak no nie jest obleśny. No faktor obleśności jest taki jakby trochę mniejszy. Wiadomo, to jest kwestia osobistych preferencji i estetyki, jaka się danemu człowiekowi tutaj akurat podoba, nie? Ale no wolałbym, żeby była trochę brzydsza, bo wtedy bym mógł się spokojnie przypierdzielić, a tak to co? No, co mam powiedzieć, że co mam się nauczyć robić z kydeksu i co? Nie, no. Pochwa jest petarda. Jest wygodna. Można ją nosić tak i tak jak sobie zażyczycie, można sobie przekręcać. Nie z tym oczywiście, ale można sobie to zwalić, bo jest to na Chicago Screws, czyli na śrubki, na skręcane nity, więc można sobie to odpiąć i na przykład przykręcić tutaj kloka, nie? Co spowoduje, że można go nosić w poziomie, można go nosić do góry nogami, na przykład właśnie przy szelce plecaka, czy przy oporządzeniu taktycznym, wiadomo, nie? Bardzo uniwersalna opcja. No i też, to też jest prawda i też tu sobie strzelam w kolano, no ale prawda też jest taka, że jeżeli, nie wiem, myśliwy, czy ktoś, kto pracuje, wiecie, ryby, flaki, krew, coś, no to taką pochwę sobie przywieziecie do domu po robocie, opłuczecie i cześć, i po sprawie, nie? No jak pochwa skórzana dostanie flaków krwi,
to już ciężko się tak na 100% ich pozbyć, nie? Wtedy z pochwy skórzanej. To też trzeba mieć na uwadze, czy zamawiając pochwę skórzaną, czy kupując nóż i wybierając właśnie, czy ma być w skórze, czy w kydeksie. Taka fajna, dyskretna, delikatna, no i taka jest też estetyczna, nie? Mocno odgnieciona. Sławek nie wiem czym robi, czy ma prasę próżniową, czy coś, natomiast niektóre te kydeksy są takie, wiecie, ledwo widać kształt noża i tych elementów, o które się przyczepia kydeks, zaklikuje, a tutaj widać je mocno, widać, że to jest bardzo, bardzo mocno odbite, więc prawdopodobnie ma coś zawodowego. Nie jest to raczej praska z mikrogumą, nie? Taka, wiecie. A może jest, nie? I może ma jakiś super ścisk, jest dobrze odciśnięta, nie zawsze się to zdarza, a tutaj jest ok, nie? Co powoduje też właśnie to, że on tak dobrze siedzi. Jest też lampa pod kciuk. Jest to mniej istotne, jeżeli mówimy o pochwie na sztywno, która ma tutaj też na przykład pętlę z kydeksu albo tekloka. Wtedy to jest mniej istotna ta rampa na kciuku. Natomiast jeżeli tu jest element elastyczny, co mi akurat bardziej pasuje, bo się ten nóż trochę przy pasku bardziej układa, nie jest taki sztywny, wiecie, czy przy wsiadaniu do samochodu, czy siadaniu, czy zahaczeniu o coś, no on ma tam gdzieś taką swoją amortyzację, ale wtedy ta rampa jest istotna, bo można sobie wspomóc kciukiem wyciągnięcie noża, a nie szarpać, no bo wtedy wiadomo, jak nóż dobrze siedzi, no to się dzieje to, nie? I może to drobiazg, ale jest to w terenie wkurzające i to jest wkurzające okrutnie, tym bardziej jak robicie coś i non-stop chowacie, wyciągacie nóż, to idzie dostać wścieku. No tutaj ta rampa powoduje, że ten wściek nie występuje. Szlif jest dobry, 3,6 grubości przy grzbiecie, ale dosyć wysoki szlif powoduje, że on tnie dobrze. Nie tnie jak pełny płaski, albo jak wklęsły szlif. Jak się tnie ser, to czuć opór, no ale to nie jest nóż do sera, nie? To jest nóż uniwersalny, obozowy czy codzienny. Ten szlif, myślę, jest dobrym kompromisem. Jest wytrzymały, może nie tak jak Scandi. Jest wytrzymały tak, że można go używać bez obaw, a na tyle jest też uniwersalny, że można bez obaw nim ciąć nie tylko, wiecie, nie tylko łupać drewno, ale na przykład właśnie wziąć go do żarcia też, nie? Nie trzeba nosić ze sobą drugiego noża, jakiegoś tam cienkiego, mniejszego, żeby przygotować sobie żarcie w obozie. Drop point, jak widzicie, czyli klasyczna konstrukcja. Szlif tutaj trochę schodzi do sztychu, no ale jest też na tyle dobry, że można nim pracować, nie? Brzuszek też jest dobry, to jest taki mój kształt, bo to jest niezbyt też szeroki nóż, ja nie pamiętam ile on tutaj ma, mierzyłem go niecałe 4 cm chyba. No ale ta geometria jest taka, że i można wiercić, i można podważać. Oczywiście nie powinno się, nie? No bo wiadomo, sztych noża nie jest od podważania. Ale jak trzeba, a nie ma nic innego, to czasami się zdarzy. Nie otwierałbym nim drzwi, ale można go używać. Jest użytkowy, nie jest tylko do ozdoby, nie jest, kurczę, taką parówką, jak czasami się zdarza, że jest niby czubek, ale tym czubkiem nic nie można zrobić. Albo się rozłazi, jest grubaśny, albo ten brzuszek jest wyciągnięty tak, że tutaj właściwie nie ma sztychu. No zdarza się. To jeżeli używacie noży, jeżeli się interesujecie nożami, to wiecie, o czym mówię. Skręcony też jest na 2 śruby. On jest w ogóle tak spasowany, że okładziny z mikarty, jak już wcześniej mówiłem, są ciutek mniejsze, takie tam, wiecie, o milimetr, ale wszystko jest wyfrezowane, tutaj, kurczę, nie ma żadnej ostrej krawędzi, tu gdzie ten... W dupce jest frez w okładzinach na temblak, tudzież laniard, tudzież co chcecie sobie przyczepić, no nie wiem, retraktor czy coś. Nie wiem, chyba koniec końców nie jestem zwolennikiem. On ma naturalne kolory, ewentualnie coś małego, nie wiem, pomarańczowego, jakbyście gdzieś pierdyknęli, żeby go móc znaleźć łatwiej w trawie czy coś. I jelec, bo to jest istotne, on nie wygląda jakoś okazale super, ale jest na tyle dobry, że się palec super opiera, nie? O, oto dowód. Bo czasami brak jelca powoduje, że noże się używa, ma się takie trochę, gdzieś tam z tyłu głowy dzwoni, nie? Że może się palec ześliznąć. Tutaj to uczucie nie występuje. Jest fajne podcięcie ułatwiające ostrzenie. Ostrzenie jak to w twardym Elmaxie. Nie podchodziłbym do tego z byle czym, podchodziłbym do tego z czymś dobrym, typu diamenty, płytki diamentowe, czy system, czy coś. Ja go raz podostrzałem na diamentach, na kostce diamentowej i raz go podostrzałem tylko na skórce, na pasie skórzanym z pastą polerską. Wiadomo, no tutaj przez używanie on dostał trochę w tyłek, bo widzicie rysy i takie i w różnych tutaj konfiguracjach z przodu też, no bo był używany, był testowany. A te rysy nawet mogą się porobić od grubego kartonu, bo w kartonie jest dużo krzemu, zresztą dlatego też jednym z takich dobrych testów na trzymanie ostrości jest ciachanie kartonu, bo w kartonie jest krzem, czyli trochę taki, no można powiedzieć, że trochę jakbyście ciachali piasek, a to nie jest ani miękkie,
no i tyra, nie? Ostrze. Tak jak myśliwi mówią, że mocno ostrze tyra szczecina dzika, tak w naszym kontekście takim testowania ostrości, to karton to też jest taki dobry moment, żeby sprawdzić, czy on faktycznie zaraz się robi tępy, czy nie. A to dobrze widać, bo nawet nożyki do tapet, które są cieniutkie i ostre jak brzytwa i też z niezłych blach czasami, to po prostu 4 ciachnięcia w kartonie jest kaplica, nie? Jest do łamania już do wymiany. Rękojeść jest fajna, nie jest za gruba, nie jest za szeroka, ale jest wygodna. Ja zawsze nie. Często dość zdarza mi się narzekać, że rękojeść jest albo za niska i ona mi ginie w łapie, co powoduje przy pracy, że przedramię się męczy i cierpnie, albo że jest tu za chudy nóż. Zdarza się, może częściej niż rzadko, że noże obozowe, takie uniwersalne, tą rękojeść mają taką cieńszą. Wiadomo, to zależy, jaką się ma łapę. Ja mam rękę 11, ta rękojeść jest może dla typowej dłoni ok, to mi często brakuje tego. Tutaj tego nie ma, natomiast testowali to ludzie też, nawet osóbka, która ma rączkę chyba 7, nie wiem jakie są damskie rozmiary, ale takie wiecie, nie? Żona, no i też nie narzekała, mówiła, że super tnie i tak wiadomo, że super tnie, nie? Przecież, no, a to długa historia, nie? Moja żona używa ostatnio namiętnie składanego pikutka, nie? Nosi go ze sobą w torebce, oprócz oczywiście kadeta, scyzoryka. Jest to jej ulubiony nóż edecowy, nie? Składany pikutek jeszcze do tego z ząbkami, no. Ja tu tylko sprzątam. Staram się nie manipulować gustami mojej żony w kontekście noży oczywiście. Bardzo fajne, bardzo uczciwie zrobione narzędzie. Zresztą Sławka nie trzeba przedstawiać, bo kto trochę się pokręci po branży nożowej, to się z nim spotka. Albo w kontekście jego noży, albo w kontekście jego obróbki u kogoś innego. I to jest nazwisko, które się przewija. To jest nazwisko, można powiedzieć, godne zaufania. Też to tak z mojej perspektywy, nie? Nie gwarantuję, bo my się nie znamy osobiście, nie jesteśmy kolegami. Z boku patrząc, to myślę, że Sławek jest jednym z tych nazwisk, gdzie trochę w ciemno można sobie, wiecie, nie? A, jak widzicie to logo, to na 99,9% będzie wszystko ok, 100% nie, no bo nie wiem, może się coś wydarzyć, nie? Może się wydarzyć, nie wiem, mikropęknięcie, którego Sławek nie zauważy, albo coś się spartoli, bo ma prawo. To są maszyny, piece i ręczna robota, więc tu jest dużo możliwości, nie dlatego, że się coś zrobiło naumyślnie, czy się zaoszczędziło gdzieś, gdzie się nie powinno oszczędzać, tylko po prostu no, to się zdarza i no też jeżeli ktoś będzie mówił, że tak nie jest, że jeżeli ktoś coś robi fachowo, to 100% w ogóle jest nieomylny, no nie, no bzdura. Generalnie to jest bardzo fajne narzędzie, dlatego zresztą między innymi ostatnimi miesiącami ze mną jeździ i też nie miałem jakiejś potrzeby, że dobra, potestuję, odłożę i biorę któryś ze swoich ulubionych. Dostał się jednym z moich ulubionych. Lubię tą blachę, to nie jest byle co, ta blacha. Jest dobrze zrobiony, jest ergonomiczny, nie jest za ciężki, nie jest za wielki, bo też nie specjalnie przepadam za jakimiś wielkimi nożami. Mam swoje kompleksy, ale leczę je w inny sposób. No powiedzcie, że jestem jedyny. W kontekście ceny, bo jak zwykle nie będę mówił o cenie, natomiast wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o nóż z Elmaxa, i w końcu jednak od twórcy, nie z fabryki masowej, gdzieś tam jeszcze made in Taiwan. To jest mocno przyzwoita cena, nie? Oczywiście dla gościa, który używa gdzieś tam mory na budowie czy coś, nie jest świrem albo początkującym świrem, nie? No to 700 za nóż to, o Jezu, masakra, wariat. Ale dla nas, no to kurczę, trzeba patrzeć na różne czynniki, wiadomo, nie? No i wtedy, kurczę, no całkiem niedrogi nóż za 700. No bo tu jest dużo noża w nożu, dużo blachy w blasze. I tu się naprawdę nie ma do czego przypierdzielić, nie? Projekt jest naprawdę przemyślany, jest wygodny, jest mocno uniwersalny i do używania na co dzień, jeżeli ktoś potrzebuje. Chociaż też no, rzadko zdarza się, żeby zwykły człowiek, nie wiem, pracownik w biurze czy coś potrzebował fixa na co dzień, ale no ja na przykład używam często, no bo używam w kanciapie, czy robię różne rzeczy, czy wymyślamy różne dziwne historie, ale to też nie można powiedzieć, że to jest zwykła praca. Jeżeli szukacie... Two simple words makes all the difference in the world. That's what I've heard. That's what I believe. Albo szukacie do kolekcji kolejnego, wiadomo, trzeciego w tym tygodniu, to jest na pewno godne uwagi, może się nie spodobać, może potrzebujecie dłuższego, albo może macie łapę w ogóle już jak bochen chleba, to wtedy nie, ale jeżeli to ma być uniwersalne czy coś, to jest po prostu jedna z dobrych, przyzwoitych opcji, tak myślę. Templar. Czemu Templar? No ale ile można... Nóż obozowy, buszek. Tyle chciałem powiedzieć. A co tu taki... Aha, bo nie w tą stronę przyzumowałem, okej. I to by było na tyle, proszę Państwa. To by było to, co chciałem Wam powiedzieć o tym nożu. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo na początku, kiedyś, właśnie jak rozmawialiśmy ze Sławkiem o
Templarze i o Redce, to Sławek coś mi przebąkiwał odnośnie tego, że może wymyśli kod. Jeżeli faktycznie zdecyduje się na to, żeby dać jakiś kod dla Was, tak jak na przykład było z Emilem. Ja nie mam z tego prowizji ani nic, żeby była jasność, ale jeżeli się Sławek zdecyduje, ma swój sklep, to też mi się podoba w ogóle, nie? Że twórcy idą w to, że mają własne sklepy. Można, widać co jest dostępne, widać co można kupić, za ile można kupić, nie ma cena na pliw. Co jest wkurzające okrutnie z perspektywy użytkownika. Jeżeli Sławek zdecydował się na wygenerowanie kodu dla Was, to ten kod się pojawi gdzieś tutaj. Nie wiem, czy tych kodów będzie określona ilość, nie mam na to wpływu, nie chcę mieć na to wpływu. Dziękuję Szanowni Państwo za uwagę, wiecie, muszę kończyć, bo ja tu mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, nie? Muszę się nacieszyć wreszcie tym, że nie ma cholernego upału, tylko jest przyzwoite kilkanaście stopni i to nic, że pada, bo deszcz jest potrzebny, a poza tym w czasie deszczu bushcrafterzy się nie nudzą, tylko w czasie upału się nudzą, bo siedzą w cieniu i jęczą, że gorąco, nie? No. Szacuneczek. Do zobaczenia za chwilkę. A czemu mówisz, że trochę krótki? Bo się boję, jak zamach bierzesz, to trochę z góry, kurwa. Jaki zamach w sensie zamach, czy zamach w sensie wymach? No zobacz, ile tu jest do ręki. Zresztą jak tu wejdzie, to od małego palca. No o co Ci chodzi? Mały potrzebuje do kontrola i shifta. Do czego potrzebujesz małego? Trzymasz? Nie śmiej się i nie opuść ręki. Ty, ale jak będzie się tak trząsł, to ja nie wiem, czy trafię. Wyciąg. Ręka mi umiera. Trust me. Ej, ale trzymaj jeszcze? Nie. Nie, już jest za krótki. No, jeszcze tak może. Dobra. Nie. Nie no, tak się nie da pracować. Ale to żre. Nie trzeba przyciskać. Dobra, bo już naświeciłem i tak wystarczająco. Spoko, co?